Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki sweter. Mój będzie w paski, ponieważ ostatnio chodząc po sklepach zauważyłam, że ponownie pojawiły się swetry w paski, więc oczywiście trzeba sobie stworzyć samemu. Natomiast pamiętajcie, że układ pasków, jak i kolorystyka totalnie zależy od Was. Paseczki można dowolnie układać, kiedy się chce, jak się chce, tworzyć różne kombinacje. I zobaczcie, na przykład mój rękaw jest totalnie inny od panelu przedniego i tylnego, ponieważ zabiera tylko dwa takie potrójne paski, a do góry już jest całkowicie jednolity. Więc ja pokażę Wam, jak wykonać taki wzór, jak wykonać sweter, a to ile będzie pasków i w jakim kolorze zależy oczywiście od Was. Jeśli chodzi o wykonanie, sweter robimy z 4 paneli. Zaczynamy od panelu tylnego, który jest robiony na prosto, jest zwykłym prostokątem, kwadratem i dodatkowo od razu później po zrobieniu tego panelu tworzymy sobie taki ściągacz na końcu. Ja oczywiście wszystko Wam wytłumaczę. Robimy od razu na panelu ściągacz po to, żeby zostawić sobie właśnie takie otwarcie z boku. Oczywiście to otwarcie nie musi być takiej przestrzeni, możecie sobie totalnie zszyć, ale ja stwierdziłam, że tym razem zrobię sobie taki sweter właśnie z delikatnym otwarciem. Pamiętajcie, że w ogóle wykonując ten panel można też zrobić sobie ściągacz tylny dłuższy, jeżeli chcecie, żeby na przykład jeden z tych ściągaczy był dłuższy. Są takie sweterki, gdzie właśnie tył swetra jest dłuższy, wówczas można sobie stworzyć ściągacz w tylnym panelu dłuższy, a na przednim krótszy. To oczywiście wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Natomiast ja oczywiście postanowiłam też zrobić taki nietypowy dekolt, ponieważ ten dekolt będzie właśnie w taki półokrągły, taki, żeby ładnie leżał przy szyi i dodatkowo ma podwójny ściągacz, czyli taki zakładany na pół, żeby ładnie leżał przy szyi, żeby się ładnie układał. Więc myślę, że jeżeli podobają Wam się takie właśnie sklepy z takimi wcięciem dokładnie pod półokrągłym, to oczywiście zapraszam zobaczyć, jak się go tworzy. I właśnie po to robimy najpierw panel tylny, żeby na panelu tylnym odwzorować się i zaplanować sobie dekolt na panelu przednim. Po zrobieniu tych dwóch paneli zszywamy je na ramionach, wykańczamy sobie właśnie tutaj dekolt, po to, żeby założyć na siebie tą część i dopasować długość rękawa. Cały sweter tworzę od dołu do góry, więc tak naprawdę na początek musicie ustalić sobie szerokość panelu, a wysokość na bieżąco sobie będziemy dostosowywać. Tak wygląda sweter w przybliżeniu, tak wygląda wzór. Mamy takie piękne, wyraźne pętelki. Będę korzystała z mojego ulubionego ściegu, który oczywiście Wam pokażę. Nie są to zwykłe półsłupki nawijane, więc mam nadzieję, że zobaczycie i przerobicie ze mną razem próbkę. Na lewej stronie wzór też wygląda bardzo ładnie, więc w zasadzie musicie sami zdecydować, która strona Wam się bardziej podoba i odpowiednio zszyć sweter. Więc dwie takie nowości przy tym swetrze to jest rozcięcie tutaj i dekolt półokrągły, ponieważ często pytacie, jak go zrobić, z podwójnym ściągaczem. Cały sweter jest naprawdę bardzo prosty i szybko się robi. Szybko idzie do góry, natomiast jeśli chodzi o włóczkę, ja użyłam sobie włóczki od firmy Drops Alpaca, jest to 100% alpaki. Oczywiście możecie używać dowolnych włóczek, tylko pamiętajcie, żeby wcześniej sobie zrobić próbkę i dobrać odpowiedni rozmiar szydełka. Ja będę pracowała szydełkiem 3 mm. Wszystkie dane dotyczące włóczki i szydełka zostawię w opisie na dole, jak również będą tam dwa linki do sklepów, w których możecie zakupić tą bądź inną włóczkę. Są to linki afiliacyjne, które przekierują Was do Waszych pewnie ulubionych sklepów, a dzięki temu ja uzyskuję od Was wsparcie przez zakup takiego przez link. Także ja oczywiście Was serdecznie zapraszam i oczywiście dziękuję za jakiekolwiek Wasze wsparcie. Dziękuję za łapki, za subskrypcje i za komentarze. Mam nadzieję, że sweterek Wam się spodoba, że spróbujecie go zrobić razem ze mną. Naprawdę warto. No i pamiętajcie, że taki sweter wcale nie musi być też swetrem zimowym, ponieważ możecie użyć włóczki bawełnianej i stworzyć sobie taką wersję na wiosnę czy też lato. Także oczywiście pomysłów i kombinacji jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że skorzystacie z moich porad. Cały film może jest długi, ale tak naprawdę jeśli umiecie robić takie sweterki, to wystarczy podpatrzeć wzór, przewijać w odpowiednich miejscach i sprawdzać, co i jak robię. Ja na tym filmiku może nie pokazuję, jak zszywać tego swetra, bo to już było tak
często pokazywane, że stwierdziłam, że już tego nie będę robić, ale pamiętajcie, że na moim kanale możecie znaleźć bardzo dużo przeróżnych swetrów, w różny sposób zszywane, także możecie się również sugerować poprzednimi filmami. Dobra, dosyć gadania, bierzemy się do pracy, także zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy najpierw od próbki. Doradzam zrobić próbkę wzoru po to, aby oczywiście sprawdzić, jak się pracuje, czy Wam się podoba wzór, czy Wam się podoba ściek, po to, żeby dostosować sobie szydełko do Waszej włóczki i po to, żeby oczywiście dokonać obliczeń, ile oczek łańcuszka nabrać, aby odpowiednią szerokość uzyskać. Wzór będziemy wykonywać poziomo, tak jak tutaj widzicie, to są właśnie paseczki wykonywane poziomo, więc liczba oczek to będzie dokładnie szerokość naszego panelu. Na początek doradzam sobie zrobić próbkę z parzystej liczby oczek. Im większa liczba oczek, tym próbka bardziej miarodajna. Ja natomiast zrobię malutką, żeby nie przedłużać. Nabiorę 14 oczek, ale na przykład polecam nabrać 20. Czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mam 14 oczek łańcuszka. Zaczynam od włóczki, która będzie dominującym kolorem mojego swetra. Nabieram jeszcze jedno oczko, jest to oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Teraz odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby wydzieć tylną pętelkę. Jest to potrzebne, ponieważ później będę pracowała również na tym łańcuszku, żeby wykonać ściągacz, ale to powiem Wam na samym końcu. Dobrze, teraz pomijam to jedno oczko, które tutaj nabrałam jako oczko brzegowe, szukam drugiego oczka od łańcuszka, robię narzut, wbijam szydełko w tą środkową pętelkę tutaj, przekładam włóczkę pod tą pętelką, mam 3 pętelki na szydełku, pobieram włóczkę, przekładam przez jedną pętelkę, pobieram i przekładam przez 3. Oczywiście znaczymy sobie pierwsze oczko, ponieważ będzie stanowiło ono krawędź swetra i nie możemy gubić tego oczka, żeby sweter nam się nie zmniejszał. Pinamy sobie po prostu znacznik. Dobrze, i wykonujemy ten ściek do końca rzędu, czyli narzut, wbijam się w kolejną pętelkę, przeciągam, pobieram włóczkę. Uwaga, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram i przez 3. I znowu to samo. Cały czas ten sam ściek do końca rzędu. Powstaje nam taki ładny ściek, jest to zupełnie coś innego niż półsłupki czy słupki, więc pamiętajcie, żeby się nie pomylić. Robimy do końca rzędu i mam zrobiony pierwszy rząd i to jest pierwszy ściek, który używamy do zrobienia tego swetra. Natomiast robimy teraz oczko do góry i odwracamy robótkę i zaczynamy rząd drugi. W rzędzie drugim wykonamy oczka ścisłe z narzutem, czyli znowu wykonuję narzut, wbijam szydełko w całe oczko. Żeby dobrze popatrzeć, gdzie jest oczko, musicie robótkę postawić tak do góry i sprawdzić, gdzie jest przednia i tylna pętelka. Pamiętajcie, że na szydełku muszą się znaleźć 2 pętelki, przednia i tylna, a tutaj zostaje taka dolna pętelka. Czyli jeszcze raz, robię narzut, przekładam i uwaga, tą pętelkę od razu również przekładam przez te 2. I znowu wpinam sobie znacznik w pierwsze oczko, w całe oczko. I dalej kontynuuję ten sam ściek, czyli oczka ścisłe z narzutem w całą pętelkę, w całe oczko. Zobaczcie, tu mamy całe oczko, żeby się nie pomylić tutaj z tą pętelką, jej nie używamy, używamy tylko zwykłe oczko łańcuszka. I znowu przeciągam i od razu przez 2. Pobieram, przeciągam przez 2, pobieram włóczkę, wkładam szydełko, przeciągam i od razu przez 2. Tutaj można użyć takiej techniki, że albo przeciągacie tak jak ja, odwracając szydełko i przeciągając przez te 2 pętelki, albo tutaj z przodu, czyli przytrzymując sobie tutaj kciukiem naciąg, żeby nam nie spadł i przeciągając przez te 2. Wszystko zależy od tego, która technika jest dla Was łatwiejsza. Ja się nauczyłam przeciągać od tej strony, dlatego pokazuję od tej.
i wykonujemy ten ściek do samego końca. W zasadzie cały ten wzór właśnie składać się będzie z tych dwóch ściegów, czyli wykonujemy cały czas tak samo 2 rzędy. I tutaj mam ostatnie oczko, też wbijam się w całe i przekładam. I teraz zaczynamy od początku to samo, czyli znowu oczko do góry jako oczko brzegowe i zaczynamy ten sam ściek co tutaj. Bardzo prosty wzór. Wykonujemy cały czas tak samo 2 rzędy. Z tym, że wszystko zależy od tego, którą stronę uznacie za prawą. Ja za prawą uznaję tą, gdzie wykonuję właśnie tutaj ten dłuższy ściek. Ten tutaj. Natomiast jeśli zrobicie dłuższą próbkę, zobaczycie, że ten ściek na tej lewej stronie również jest ładny i również można go uznać jako prawy. To więc to wszystko zależy od tego, co Wam się bardziej spodoba. I znowu robię narzut. Również wbijam się tutaj w całe oczko, czyli zostaje mi tylko tutaj ta dolna pętelka, tutaj w całe i dalej przerabiam tak samo, czyli pobieram przez jedną pętelkę i pobieram przez 3 pętelki. Za każdym razem będziemy się wbijać w całe pętelki tutaj, więc bardzo prosty wzór, bardzo szybko się go buduje. Sami zresztą zauważycie. Zobaczcie. Pobieram w całe oczko, przekładam przez jedną, pobieram i przekładam przez 3. I przerobię do końca rzędu, żeby Wam pokazać, jak szybko tworzy się ten wzór. I tutaj mam jeszcze dosłownie kilka oczek. Ok, zobaczcie, jestem teraz prawie przy ostatnim oczku. Zatrzymuję się tutaj troszeczkę, żeby Wam pokazać, że będę się wbijała tutaj nie tylko w te 2 pętelki, ale również w taką tutaj trzecią na końcu, ponieważ zauważyłam, że gdy wbijam się tylko tutaj w całą tą pętelkę, to bardzo faluje mi się brzeg. Natomiast jeśli pobiorę te 2 i również jeszcze poniżej pętelkę, tutaj tą trzecią z narzutu, to wtedy ta krawędź jest równa. Jest stabilna i ładnie wygląda. Oczywiście nie jest to konieczne, ale jeśli Wam się uda, to polecam pobrać taką ostatnią trzecią pętelkę. I znowu robimy oczko do góry, odwracamy i powtarzamy ten ściek, co był na lewej stronie, czyli oczka ścisłe z narzutem. Czyli narzut, patrzę, gdzie jest cała pętelka, pobieram i przekładam od razu przez 2 pętelki. I tutaj wyjątkowo zaznaczam sobie te 2, ale pamiętajcie, że wracając staram się wbić szydełko trochę poniżej. Ja Wam to pokażę później na moim panelu, o co mi chodzi, ponieważ na razie skupimy się tylko na próbce. Zobaczcie, robię sobie oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. I tutaj na końcu wbijam się w całe oczko, tu już nie wyszukuję tej pętelki, robię tak tylko przy tamtym boku. Zresztą za chwilkę Wam powiem, o co chodzi. I znowu, zobaczcie, mam zrobione tak naprawdę już podwójny rząd z 2 rzędów, czyli tak, rząd na prawej, rząd na lewej, rząd na prawej, rząd na lewej. W zasadzie zrobiłam 4 rzędy, ale 2 tam i z powrotem. I to jest mój cały paseczek zaczynający białą część tutaj. Zobaczcie, mam dokładnie tą samą wysokość. Natomiast kolejny pasek jest już w kolorze czarnym i również jest on niższy, więc powykonuję tylko rząd na prawej i na lewej, czyli tak jak gdyby tam i z powrotem. Raz. Następnie mam paseczek znowu ten taki tutaj wyższy i znowu paseczek czarny. Następnie znowu podwójny i czarny. Później mam troszeczkę większą przerwę, dokładnie mam 5 takich podwójnych rzędów na prawej i na lewej stronie
I znowu moją sekwencję czarnych paseczków. 5 i czarnych. Tak jak Wam wspominałam, takie sekwencje są dowolne. Sami możecie zdecydować, jak będzie to wyglądało. Ja natomiast pokażę Wam teraz, jak sobie dopiąć kolejną włóczkę w kolejnym kolorze. Dobrze, słuchajcie, jeśli jesteście pewni, że zmieniacie kolor, to najlepiej ostatnie oczko przerobić już kolejną włóczką w kolejnym kolorze. Czyli tak, robię narzut jeszcze białą włóczką, wkładam szydełko tutaj pod całe oczko, ale przeciągnę sobie właśnie już tą szarą włóczkę. Czyli po prostu trzymam sobie włóczkę i przeciągam przez te wszystkie 3 pętelki. W taki sposób, dzięki temu mam od razu tutaj już szarą pętelkę. I teraz robię oczko do góry, odwracam robótkę. Tutaj tej włóczki sobie nie odcinam, ponieważ za chwilkę tak naprawdę będzie mi ona potrzebna i uznałam, że nie chcę mieć tyle włóczek, których będę musiała powiązać, więc tam, gdzie jest w miarę niska wysokość i różnica, zostawiam sobie te pętelki dłuższe. Ja je pochowam, jak będę zszywała sweter. Natomiast tylko tutaj, gdzie mam wysokie te rzędy, nie przeciągam jednak tutaj czarnej, ponieważ bałam się, że będzie się wtedy zaciągała. Więc odcinam tylko włóczkę wtedy, kiedy wiem, że jest właśnie wyżej. Sami zauważycie, jak zaczniecie robić. Natomiast tutaj potrzebuję tylko zrobić dosłownie jeden rząd tam i z powrotem, więc włóczkę zostawiam. I wykonuję dokładnie ten sam ścieg, czyli zaczynam sobie od tego wyższego ściegu na prawej stronie. Dokładnie tutaj tak samo. Cały czas ten sam wzór. To jest dla mnie wzór na prawej stronie. I tutaj za chwilkę jeszcze chcę właśnie dojść do tego końca, żeby Wam pokazać, że właśnie przy tym ostatniej pętelce pobieram troszeczkę niżej tą pętelkę, żeby krawędź nie była taka falowana. Ona się po prostu troszeczkę bardziej wyciąga niż ta tutaj. I żeby właśnie tego uniknąć, zobaczcie, wypinam sobie znacznik i tak, pobieram te 2 pętelki i jeszcze tutaj po prostu wbijam się w tą taką trzecią. Mam nadzieję, że to widać i wtedy wiem, że mam tą krawędź taką stabilniejszą. Dobrze. Teraz oczko do góry, odwracam robótkę i dalej pracuję kolorem szarym, czyli teraz po tym, jak odwróciłam robótkę, dalej robię ścieg na lewej stronie, oczka ścisłe z narzutem w całą pętelkę. Tak? Czyli zaznaczam sobie tutaj i wykonuję. Wiem, że właśnie na tym szarym tego nie widać, ale już wzór pokazywałam, natomiast chcę tylko przejść przez ten kolor, żeby pokazać Wam znowu zmianę koloru. Pamiętajcie, że tutaj od góry patrzymy sobie, gdzie jest całe oczko. Tu sobie ładnie wszystko przytrzymujemy i przekładamy przez 2 pętelki. No to już mi znacznik niestety wypadł, ale ja widzę to ostatnie oczko. Ono jest tutaj takie troszeczkę schowane, ale to jest ostatnie oczko, dlatego doradzam sobie wpinać znacznik. I zobaczcie, znowu jestem w takim miejscu, gdzie chcę zmienić włóczkę, ponieważ ten kolor chcę mieć tylko jeden taki paseczek, więc po wbiciu się tutaj w tą pętelkę nie przekładam tej szarej, tylko pobieram właśnie tutaj tą białą, którą sobie zostawiłam. Czyli sobie po prostu tutaj ją przeciągam w taki sposób. Jeszcze właśnie w tym rzędzie. I dopiero oczko do góry. I znowu zostawiam sobie tą szarą, ponieważ za chwilkę znowu będę sobie ją przeciągała. I jak wykonam 2 rzędy, 2 podwójne takie rzędy na prawej stronie. I tak, słuchajcie, wygląda budowanie tego swetra w paski. Pamiętajcie, że ilość pasków, grubość pasków, w ogóle ułożenie tych pasków jest dowolne i zależy tylko od Was, od tego, co Wam się podoba. Ja pokazałam Wam, jak ja to zrobiłam, natomiast Wy oczywiście możecie robić dowolnie. To już wszystko zależy od Was.
Tak naprawdę wykonujemy tylko te dwa wzory. Na prawej stronie ten wzór wyższy, na lewej stronie wzór niższy i oczywiście cały czas kontynuujemy tak samo. No i zobaczcie, na lewej stronie tworzy nam się również bardzo podobny ścieg, więc tak jak Wam powiedziałam, to wszystko zależy od tego, która strona Wam się bardziej spodoba, żeby była jako strona prawa. Więc wykonujemy sobie taką próbkę i na podstawie tej próbki dokonujemy sobie obliczeń. Ok, mamy naszą próbkę i teraz co z nią robimy? Oczywiście pamiętamy, ile nabraliśmy oczek, więc zapisujemy, że 14 oczek, przykładamy centymetr i mierzymy, ile zajmuje. Powiedzmy u mnie 6 cm. Więc 14 oczek, że zajmuje 6 cm. Teraz pod centymetrami wpisujemy szerokość Waszego panelu, więc dajmy na to 50 cm i szukamy liczby oczek. Więc metodą na krzyż zapisujemy w taki sposób. 14 razy 50 podzielone przez 6, czyli biorę wartości na krzyż. Ja już tu pokazywałam, ale jeśli jesteście nowymi widzami, to tak szybciutko chciałam tylko pokazać. Oczywiście mnożymy 14 razy 50, dzielimy przez 6 i wyjdzie Wam szukana liczba oczek, którą warto oczywiście zaokrąglić do liczby parzystej. I w taki sposób dowiecie się, ile nabrać oczek, żeby uzyskać odpowiednią Waszą szukaną szerokość. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję swetra, to sweter zaczynamy od zrobienia sobie panelu tylnego, ponieważ panel tylny posłuży nam jako wzór do stworzenia podkroju na dekolt przy panelu z kolei przednim, więc na początek wykonajcie sobie panel tylny. Oczywiście zaczynamy od dołu, tutaj tą część wykonujemy sobie wzór na szerokość, a wysokość budujemy na bieżąco. Pamiętajcie, że na samym końcu dodaję również tutaj ściągacz, to jest praca, którą wykonam dopiero po zrobieniu tej części tutaj, więc odpowiednio sobie doliczcie jeszcze kilka centymetrów na ściągacz. Mój ściągacz ma tutaj około 7 cm. Po zrobieniu panelu zajmiemy się ściągaczem. Panel oczywiście nie musi się kończyć zawsze tak samo, czyli nie musi się kończyć tyloma samymi rzędami. Ja na przykład skończyłam tutaj w kolorze białym, wykonując kilka rzędów wyżej niż tutaj, ponieważ chciałam zrobić podkrój już w jednym kolorze, żebym nie musiała doczepiać tutaj paseczków. Ale oczywiście wszystko, konstrukcja i kolory zależą oczywiście od Was. Ja natomiast doradzam zrobić panel tylny. I jeżeli zrobicie panel tylny, zabieramy się za panel przedni, który oczywiście również budujemy tak samo, czyli taką samą liczbę oczek, taką samą szerokość liczby oczek. Ja już tutaj zaczęłam, czyli to jest ta część, od której ja zaczynam. Ten ściągacz będzie dopiero robiony później, więc tak wygląda panel przedni tutaj. Czyli dokładnie on się będzie pokrywał wzorami z panelem tylnym. Natomiast panel przedni musimy zrobić tylko do tego momentu, gdzie będziemy robić oczywiście podkrój na dekolt. No i dla mnie, tak jak Wam wcześniej wspominałam, kończę na jednym rzędzie białym po to, żeby tutaj zrobić już podkrój tylko tym białym kolorem. Czyli przygotowałam sobie panel na taką samą wysokość, oprócz wysokości, która będzie mi tutaj teraz stanowiła podkrój taki półokrągły na dekolt. I pokażę Wam teraz, jak sobie zaplanować taki podkrój na dekolt. Planowanie takiego dekoltu zaczynamy od panelu tylnego. Przede wszystkim wyznaczamy sobie po równą liczbę oczek tutaj na ramionach, a w środku zostawiamy odpowiednią szerokość. Ja postanowiłam, że zostawię sobie tutaj około 24 cm, łącznie tutaj z tymi znacznikami, co w sumie podzieliłam w taki sposób, że na całą szerokość mojego panelu nabrałam 110 oczek. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać. 110 oczek, więc w środku zostawiłam 54 oczka, dokładnie tutaj. Po bokach zostało mi po 28 oczek, czyli dokładnie tutaj. Oczywiście Wy musicie sobie sami policzyć, ile tych oczek zostawić, w zależności ile tutaj chcecie mieć centymetrów, no i oczywiście od tego, jaką szerokość macie panela. Następnie przechodzimy do panelu przedniego w taki sposób, że na początek patrzymy sobie, ile mamy tutaj takich rzędów. Ja zrobiłam jeden rząd biały. Rząd biały mam na myśli oczywiście tam i z powrotem, czyli taki wysoki rząd biały, ten jeden, jest już zrobiony. Natomiast w sumie takich rzędów mam tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja się troszeczkę może przybliżę.
7 takich rzędów, czyli jeden już mam zrobiony, dokładnie tutaj, więc zostało mi do zrobienia 6, ale mam na myśli takich podwójnych rzędów tam i z powrotem. Natomiast, żeby stworzyć taki dekolt półokrągły, muszę oczywiście zmniejszać sobie tutaj odpowiednio z tej strony, żeby takim łukiem wyjść. Będę robiła tylko zmniejszenia na tej prawej stronie, tu gdzie są te wysokie takie słupki zmienione, więc takich wysokich słupków mam do zrobienia również 6 rzędów, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mam 6 rzędów podwójnych do zrobienia, ale zmniejszam tylko na tej prawej stronie, więc po prostu do tych 28 muszę sobie dodać 6 oczek, czyli wychodzi mi 34. I to samo robię sobie z tej strony, plus 6, 34 i w środku zostają mi 42 oczka. I również zaznaczam sobie tutaj 34 oczka, ponieważ pierwszą część tutaj tego dekoltu będę robiła w taki sposób, że tutaj dojdę do tego momentu, zmniejszam, wracam. Dojdę znowu do tego, zmniejszam. Chodzi mi o to, żeby przez 6 najbliższych rzędów robić zmniejszenie, tak aby dojść do liczby 28, żeby oczywiście pokrywała się z szerokością na ramionach. Ta przestrzeń tutaj, którą widzicie, jest na płasko. Ją omijamy. Już tej części nie robimy. Robimy tylko tutaj te ramiona. Teraz z kolei się przybliżę. Natomiast oczywiście musimy podzielić sobie pracę. Z jednej strony tutaj robimy najpierw tą część, później musimy sobie doczepić włóczkę i dokończyć tą część. Czyli tak, kiedy dojdziecie już do tego etapu, zrobiłam sobie rząd pierwszy w kolorze białym. Oczywiście to nie ma znaczenia, że ja mam kolor biały, Wy możecie mieć inny, możecie zupełnie inaczej zaplanować sobie ten dekolt. On też może być głębszy, może być na więcej rzędów. Wtedy musicie odpowiednio sobie dodać taką liczbę oczek, o którą planujecie zrobić głębokość. Czyli tak, zaznaczyłam sobie 34 oczka i teraz przerobię ściek na prawej stronie tutaj i zrobię pierwsze zmniejszenie. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Dobrze, przerobiłam sobie pierwszy rząd tutaj na tej prawej stronie i to jest rząd, w którym już robię zmniejszenie. Zgodnie z tym, co tutaj Wam pokazywałam, muszę zmniejszyć 6 oczek tutaj na tej stronie. Jeszcze nie podałam mniej więcej wysokości, ale tutaj to będzie mniej więcej około 5 cm. Tyle będzie zajmowało mi tutaj taki podbój pod dekolt. Oczywiście to może być, to wszystko zależy od tego, jaki Wy chcecie zrobić. No i tak, mam tutaj początkowo mieć 34 oczka, ale te 34, czyli dwa ostatnie, to są oczka zmniejszające. Czyli tu jest 32, 33, 34, znacznik mi znaczy tam dekolt, żeby mi nie przeszkadzał. Czyli tak naprawdę zatrzymuję się w 33 i 34 oczku i z tego oczka robię jedno. Czyli robię narzut, wbijam szydełko, przeciągam i znowu wbijam szydełko w kolejne, przeciągam włóczkę teraz przez 2 oczka, pobieram i przeciągam przez 3. W taki sposób będę robiła to zmniejszenie, czyli w tym rzędzie już mam 33 oczka i mam zrobione pierwsze zmniejszenie. I teraz robię oczko do góry, odwracam i tutaj nie robię zmniejszeń. Tak jak wcześniej wspominałam, zmniejszenia robię tylko na tej prawej stronie, czyli tutaj muszę dojść do końca tej krawędzi, bez żadnych zmniejszeń. Czyli tak, znowu dojdę do tej krawędzi i znowu będę na prawej stronie i gdy będę na prawej stronie, znowu zatrzymam się 2 oczka przed. I zobaczcie, przerobiłam tą prawą stronę, będę robiła kolejne zmniejszenie, czyli tak jak Wam powiedziałam wcześniej, muszę 6 razy zrobić takie zmniejszenie i w tych 6 rzędach zmniejszam o 6 oczek, ponieważ zmniejszam tylko na prawej stronie. I znowu zatrzymałam się 2 oczka przed, tu jest moje ostatnie oczko, znowu robię narzut, wbijam szydełko w przedostatnie, przeciągam, wbijam szydełko w ostatnie oczko, tutaj w całą pętelkę staram się, przeciągam, mam 4 pętelki, pobieram, przeciągam przez 2, mam 3, pobieram, przeciągam przez 3. I znowu zrobiłam zmniejszenie i teraz mam już o kolejne oczko mniej, czyli już mam 32 oczka. W sumie muszę dojść do 28, czyli mam jeszcze do wykonania 4 takie rzędy zmniejszające, tylko na tej prawej stronie i oczywiście liczba takich rzędów musi mi się pokrywać z docelową wysokością tych rzędów, dlatego to bardzo ważne jest, żebyście zaczęli od panelu tylnego, żebyście sobie dokonali obliczenia, ile rzędów robicie zmniejszających, tak żeby ostatecznie panele wyglądały po prostu tak samo.
Jak sobie już tutaj poprzykładam, to widać u mnie, że mam do wykonania jeszcze dosłownie 4 rzędy i jak wykonam 4 rzędy, dojdę tutaj do tego momentu, więc na ramionach będę miała tyle samo oczek. Oczywiście zrobię tą część i powiem Wam, jak kończymy. Ok, zrobiłam jedną część, dokładnie tyle rzędów, ile miałam zrobić, dokładnie uzyskałam tyle samo oczek, co tutaj, czyli 28. Kończymy na rzędzie z lewej strony. W ogóle również panel tak samo skończyłam, czyli po wykonaniu oczek ścisłych z narzutem. Oczywiście jest to dowolne, możecie zakończyć nawet prawą stroną, bylebyście po prostu zrobili tak samo na 2 panelach. No i oczywiście ostatnie oczko, robimy sobie oczko tutaj zamykające, oczko ścisłe. I ja zostawiam sobie taki dłuższy kawałek włóczki po to, żeby właśnie wykorzystać na przyszycie tutaj tej części. Jedną stronę mamy gotową. Żeby zrobić drugą stronę, musimy sobie doczepić włóczkę i musimy doczepić dosłownie tutaj na prawej stronie, ponieważ zaczynaliśmy tutaj od prawej strony. Pamiętajcie, że ja prawą stronę traktuję tak, jak Wam wcześniej wspominałam, ale jeżeli Wasza prawa strona jest tą drugą, to musicie po prostu w odpowiedni sposób sobie doczepiać włóczkę. Czyli to będzie po prostu Wasza lewa strona. Ok, czyli tak, mi znacznik wyznaczał oczko do dekoldu, więc pomijam tę część, natomiast wbijam się tutaj w przedostatnie oczko i doczepię sobie włóczkę. Ok, przerobiłam sobie wzór na prawej stronie, jestem teraz na lewej stronie i tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj nie robię żadnych zmniejszeń, czyli muszę sobie do końca zrobić oczka ścisłe z narzutem, tutaj w całą pętelkę i tu miałam pierwszą początkową pętelkę zaznaczoną, więc tu się nie zmienia. I znowu oczko do góry i jestem na prawej stronie i tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj robimy lustrzanym odbiciem, czyli tu było na końcu, były zmniejszenia, a tu są na początku, więc zaraz na początku robimy ścieg zmniejszający, czyli narzut, wbijam się w pierwsze oczko, przeciągam, w drugie oczko, przeciągam, pobieram, przeciągam przez 2 pętelki, pobieram, przeciągam przez 3 pętelki. Czyli po prostu ta sama technika, tylko musimy po prostu zrobić sobie lustrzanym odbiciem. No i co? No i oczywiście też budujemy tyle samo rzędów, co tutaj, żeby oczywiście mieć symetrycznie, równo z jednej, jak i z drugiej strony. Więc ta część myślę, że już bez problemu sobie dokończę sama i za chwilkę Wam powiem, co dalej. Ok, tak wygląda już panel przedni ze zrobionym podkrojem pod dekolt. Pamiętajcie, że oczywiście Wasz podkrój może troszeczkę inaczej wyglądać. Wszystko zależy od tego, jak sobie go zaplanowaliście. Ja będę robiła taki ściągacz podwójny, więc on jeszcze mi się tutaj wypełni, nie będzie taki duży. Dobrze, powiedzmy, że panel główny jest gotowy, natomiast tak jak Wam wcześniej wspominałam, na końcu dorabiam sobie jeszcze ściągacz bezpośrednio na tym panelu. Można ten ściągacz dorobić później po zszyciu, ale ja stwierdziłam, że będzie mi tak wygodniej, ponieważ można też tak naprawdę stworzyć taki ściągacz, który nie będziemy zszywać w miejscu ściągacza, tylko z takim rozcięciem i wtedy można sobie zszyć od tego momentu, dlatego warto sobie taki ściągacz zrobić teraz i zadecydować, czy chcecie mieć właśnie z rozcięciem, czy bez. Ja pokażę Wam, jak zrobić taki ściągacz. Natomiast ten ściągacz będziemy używać dosłownie już wszędzie. Na panelach głównych, przednich, tylnych, jak również na rękawach i na dekolcie. Będzie się tylko różnił sposobem wykonania. Oczywiście za chwilkę Wam powiem, na czym będzie polegała różnica na przykład na panelach i na czym na rękawach. Jeśli chodzi o rękawy, to ja robię rękawy dopiero po zszyciu tutaj tej części na ramionach. Dzięki temu mogę założyć na siebie ten sweter i dopasować sobie długość rękawa, która będzie szła od tej strony, żebym wiedziała do końca, ile mam tego rękawa zrobić. Ja już zaczęłam sobie robić taki rękaw i oczywiście on jest bardzo podobny do tego panelu głównego, ponieważ robię go dokładnie tak samo, zaczynam od tej strony, natomiast postanowiłam zrobić taki wzór, że będą tylko 2 czarne paski, a całość będzie się ciągła już jednym kolorem. Oczywiście to znowu możecie zrobić dowolnie.
Natomiast po zrobieniu jakiejś części panelu wróciłam, żeby zrobić sobie jeszcze ściągacz, żebym już wiedziała, jaka będzie docelowa długość razem ze ściągaczem. Natomiast to, jaki długi będzie ten rękaw, zadecyduje, jak będę miała już właśnie zszyte te dwie części i będę na bieżąco sobie mierzyła i sprawdzała, ile jeszcze mam dorobić, żeby rękaw nie był zbyt krótki bądź za długi. To jest moja technika. Natomiast oczywiście do tego jeszcze mam daleko. Ja teraz powiem Wam, jak zrobić ten ściągacz na dole. Jak tutaj widzicie, ja mam przerobiony już ściągacz w panelu przednim, tylnym, przepraszam. I oczywiście, jeśli jest dobrze widać, to on zawęził tą robótkę. On dosłownie ją ściągnął, ale jest rozciągliwy, więc nie ma znaczenia, nie jest to takie akurat ważne, czy jest za wąski, ponieważ on się rozciągnie. Natomiast jeśli uznacie, że chcecie robić inny ściągacz, możecie oczywiście zrobić według własnego pomysłu. I teraz tak, odwracamy sobie panel w taki sposób, żeby oczywiście być na dole, na prawej stronie i wyszukujemy sobie pierwszego oczka tutaj. Dosłownie to pierwsze oczko z naszego łańcuszka. Dlatego potrzebny był mi cały łańcuszek tutaj, żebym mogła łatwo teraz wykonać taki ściągacz. No i bierzemy sobie naszą włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową i doczepiam tutaj do tego miejsca moją pierwszą pętelkę i jednocześnie zabezpieczam, robiąc pierwsze oczko łańcuszka. Ściągacz będziemy budować pionowo, tam i z powrotem i oczywiście też trzeba sobie najpierw zrobić próbkę z kilku oczek, żebyście wiedzieli, ile takich nabrać. Ja natomiast nabrałam tutaj 20 oczek i uzyskałam dokładnie takie 7 cm. Jest to oczywiście jeszcze przed wypraniem, to się ładnie ułoży, ale tak to na razie wygląda. Czyli tak, tak jak wcześniej wspominałam, nabieram 20 oczek łańcuszka. Tych oczek może być mniej bądź więcej, wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Tutaj to pierwsze oczko wliczam do wzoru, czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Robię oczko brzegowe, 21, ale zaczynam od tego, przedostatniego, czyli odwracam łańcuszek, robię narzut, wbijam się w drugie oczko od łańcuszka, również w tylną pętelkę, przekładam i od razu przekładam przez dwie. Mój ściek na ściągacz to są oczka ścisłe z narzutem, z tym, że będziemy się wbijać w tylną pętelkę. Na początku musimy przerobić oczka na łańcuszku, więc wybieramy pętelkę środkową z łańcuszka, ale później będziemy się wbijać tylko w tylną pętelkę. Czyli przerabiamy sobie. Na początku jest to ciężko, ale później będzie łatwiej. Może w tą stronę. 2, 3. Czyli to jest dokładnie, to jest ten sam ściek, co robiliście na lewej stronie. Oczka ścisłe z narzutem, z tym, że na początek przerabiamy sam łańcuszek. I przerabiamy dokładnie tyle, ile nabraliście oczek. Ja muszę przerobić 20. Jestem już prawie na końcu. Dosłownie mam do zrobienia ostatnie oczko łańcuszka. To jest to takie pierwsze, które zaczepiałam. Warto sobie policzyć jeszcze raz, czy macie dokładnie tyle samo. I teraz będziemy zaczepiać ten łańcuszek o te oczka, które są tutaj na dole. Tylko wyjątkowo na początku jeszcze raz biję się w to pierwsze oczko, ponieważ wtedy będzie lepiej to wyglądało. Jeżeli zaczepię o łańcuszek, pierwsze oczko, które dosłownie tutaj miałam zrobione jako zaczepne, czyli bijam się jeszcze raz w to oczko i robię oczko ścisłe, raz, i w kolejnym oczku również robię oczko ścisłe, 2. Ten ściągacz będziemy właśnie w taki sam sposób robić, czyli tutaj na górze robimy oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, a gdy jesteśmy na samym końcu, zaczepiamy łańcuszek o 2 oczka wolne. Tylko właśnie tak jak powiedziałam Wam na początku, jeszcze zaczepiłam o to pierwsze, które było zajęte, ale w kolejnych oczkach będziemy wyszukiwać tylko pętelki, które są całe, puste, zajęte, czyli to będą 2 kolejne oczka, o które się zaczepię, ponieważ tak jak tutaj widzicie, z tego się ciągnie nitka, więc ono jest zajęte. Dobrze, czyli tak, zobaczcie, zaczepiłam o 2, od razu odwracam robótkę, nie robię żadnego oczka do góry. I teraz przerabiam oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Patrzę sobie, gdzie były te dwie pętelki i tak, żeby nie wbić się w te dwie pętelki,
Tutaj trzymam sobie, tu ewidentnie widać, bo jest taki większy łańcuszek. Robię narzut i pobieram tylko tylną pętelkę. I znowu na początku jest ciężko znaleźć tą tylną pętelkę, bo ten łańcuszek jest trochę taki poskręcany, ale gdy odwrócicie sobie go równo, prosto, zobaczycie całą pętelkę tutaj i wybieram tylko tylną. I przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I tak robię do końca. Oczywiście na końcu przerabiam całe oczko. Czyli jestem na samym końcu, mam zaznaczoną całą pętelkę. Przerabiam całą pętelkę. Oczko ścisłe z narzutem i znowu oczko do góry. Odwracam. Tutaj będzie troszeczkę tego odwracania w taki sposób. I znowu przerabiam ten sam ścieg. Już jest więcej tego ściegu, więc lepiej widać te pętelki przednie i tylne. Tu mam pętelkę z całego oczka, a wbijam się tylko tutaj w środku, pobierając tylną pętelkę. I znowu narzut, tylna pętelka i przerabiam. Oczko ścisłe z narzutem. Oczywiście doradzam znaczyć, żeby nie pogubić oczek. I teraz cały czas tak samo do końca. Oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę od łańcuszka. Dzięki temu powstanie nam taki bardzo podobny ściągacz do drutów, do tego, co się robi na drutach. Tylko trzeba się niestety pomęczyć i porobić dużo oczek ścisłych z narzutem, ale warto. Zobaczcie, dojdę tutaj z Wami do samego końca. Pamiętajcie, żeby robić tylko te oczka, które były przeznaczone na ściągacz, żeby się tutaj nie mylić. Najlepiej sobie liczyć bądź znaczyć początkowe i końcowe. Ja tutaj widzę, że mam ostatnie oczko do przerobienia, bo jest tutaj taka pętelka i to jest dosłownie to 20 oczko, ale jeśli tego nie widzicie, to warto sobie liczyć od początku do końca i sprawdzić, gdzie jest 20. I zobaczcie, tak jak Wam wcześniej pokazywałam igłą, tutaj jest oczko właśnie zajęte, dlatego ten cały ściągacz zaczepię nie w to oczko, tylko w kolejne wolne oczko. Czyli tak, raz i dwa. Czyli o 2 oczka ścisłe. I znowu odwracam. Pomijam te 2 oczka ścisłe, ponieważ z nich się w ogóle ciężko byłoby wbić i zrobić wzór. Natomiast wzorem głównym jest tutaj. Nawet widzimy taką pierwszą tutaj pętelkę. Nas interesuje ta pętelka z góry i również ta pętelka tylna tutaj. I tak robimy ściągacz, czyli cały czas góra, dół, zaczepiając o 2 wolne oczka ścisłe. Ja natomiast przy tej okazji powiem Wam, jak będziemy robić na rękawie, ponieważ na przykład rękaw robimy też jako prostokąt, więc może być szeroki i ten ściągacz nie do końca zawęziłby nam rękaw. Więc żeby ściągacz bardziej ścisnął nam cały ten panel na rękaw, trzeba zastosować troszeczkę inną technikę. Dojdę tylko do tego końca i powiem Wam, na czym będzie polegała różnica. Czyli spotkamy się tutaj. I znowu jestem na dole, z tym, że tutaj pamiętajcie, że to 20 oczko może się czasami chować, ale ono tutaj jest i również pobieram tylną pętelkę. I teraz tak, budując ściągacz na panelu przednim i tylnym, robimy zawsze tak samo, zaczepiamy o 2 oczka ścisłe, wracamy, wykonujemy oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, wracamy i cały czas tak samo. Natomiast jeśli chodzi o rękaw, tak jak Wam wcześniej wspominałam, chciałam, żeby rękaw był bardziej zawężony, żeby dokładnie, niestety mam za dużo tutaj niteczek i one mi się gdzieś ciągną, ale mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Dobra, zobaczcie. Na rękawie ewidentnie ściągacz musi być węższy, ponieważ wiadomo, mamy węższą, chudszą rękę. Natomiast na panelu głównym nie musi być aż taki wąski. I żeby uzyskać to, co ja tutaj, zastosowałam technikę na zmianę, czyli zaczęłam tak jak tutaj, czyli zaczepiłam o 2 oczka ścisłe, poszłam do góry, wróciłam
i zaczepiłam o 3 oczka ścisłe. Wróciłam, poszłam do góry, zaczepiłam o 2 oczka ścisłe. Czyli różnica jest tylko taka, że raz zaczepiam o 2 oczka ścisłe, a raz o 3. I w tym wypadku zaczepienie o 3 oczka ścisłe pozwala nam po prostu zawęzić dokładnie ten panel. Czyli zobaczcie, znowu patrzę sobie, które oczko jest zajęte, a zajęte jest dosłownie to i po prostu robiłabym, gdybym to był rękaw, ale oczywiście tylko pokazuję, ponieważ to jest panel. Normalnie na panelu robię 2, a na rękawie zaczepiłabym jeszcze o 3. I wtedy wracając, zostawiam tutaj te 3 oczka i wykonuję wzór. I znowu do góry, z powrotem, a w następnej kolejności o 2 oczka. Jeśli chcielibyście bardziej zawęzić właśnie ściągacz na rękawie, można cały czas w ogóle zaczepiać łańcuszek o 3, ale wtedy na pewno ten ściągacz będzie bardzo taki zwężony, jeszcze bardziej, więc trzeba sobie dobrać odpowiednią technikę dla Was i dla mnie taka technika na rękaw się sprawdziła, jest odpowiedni ściągacz, taki mi pasuje, więc po prostu to musicie sobie już sami dopasować. Byle byście pamiętali, że musicie zrobić 2 razy tak samo na rękawie, czyli jeżeli stosujecie tą samą technikę co ja, wyjdzie Wam dokładnie tak samo, jeżeli będziecie stosować naprzemiennie, tylko po prostu trzeba uważać, żeby się nie pomylić i ostatecznie jeszcze zanim zszyjecie ten sweter, zawsze można sobie przeliczyć tutaj te rzędy, ile Wam wyszło i odpowiednio dostosować, żeby rzeczywiście rękawy były takie same. Dobrze, tymczasem ja oczywiście muszę zrobić jeszcze ściągacz na panelu przednim i mam do zrobienia ten ściągacz przez całą tą długość, więc spotkamy się, jak skończę tutaj. Ja już zrobiłam cały mój ściągacz. Oczywiście, jeśli chodzi o zakończenie, to nie ma znaczenia, gdzie zakończycie, czy zostało Wam 1 oczko, czy 2. Po prostu zróbcie tak, żeby było w miarę wygodnie i równo. I też wszystko zależy od tego, czy zszywacie ściągacz, bo jeżeli zszywacie ściągacz razem ze ściągaczem, warto zakończyć tutaj na górze, zostawić sobie dłuższy kawałek włóczki, po to, żeby później zszyć sobie sweter. Ja postanowiłam, że na początku zostawię tutaj tą część niezszytą, więc postanowiłam zakończyć tutaj, żeby mi żadne włóczki nie wystawały. Oczywiście, jeżeli mi się nie spodoba to rozcięcie na ściągaczu, to zawsze można je zszyć. Więc tak, 2 panele mam już gotowe, dokładnie panel przedni i tylni zrobione. I następnie, tak jak Wam powiedziałam, zanim zaczniecie robić rękawy, warto sobie po prostu zszyć te 2 panele, po to, żebyście wiedzieli, jaką ostateczną długość potrzebujecie na rękaw. I aby zszyć, oczywiście musimy sobie ułożyć sweter prawą stroną do środka, czyli ja mam lewą na zewnątrz i zszywamy tylko tutaj tą część na ramionach. Dokładnie tyle oczek, ile wcześniej wyznaczyliście, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tutaj, po to, żeby oczywiście zostawić sobie tutaj przestrzeń na dekolt i ja pokażę Wam, jak sobie szybko zszyć tutaj te ramiona. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja z każdej strony zawsze zostawiam sobie dłuższy kawałek włóczki po to, żeby nie doczepiać nowej, żeby nie tworzyć kolejnych powiązań, więc staram się wykorzystywać te, które już mam tutaj przyczepione, ale jeżeli nie macie, musicie sobie po prostu włóczkę doczepić. I co? Upewniamy się, że jesteśmy w środku, mamy prawą stronę, znajdujemy sobie pierwsze oczko, tutaj z tego brzegu, to jest akurat tylny panel, tak mam ułożone, ponieważ mam tutaj włóczkę, ale to wszystko jedno, jak sobie ułożycie. Za chwilkę Wam pokażę po prostu, jak przeciągnąć. No i oczywiście tutaj mamy kolejne oczko i teraz tą włóczkę przeciągnę sobie przez te 2 pętelki i zrobię oczko ścisłe. I słuchajcie, tak naprawdę ja sobie zszywam tymi oczkami ścisłymi, czyli za każdym razem biorę jedną pętelkę z tej strony, kolejną pętelkę z tej strony, przeciągam przez te wszystkie 2 pętelki i przeciągam przez to, co mam na szydełku. Czyli tak naprawdę robię zwykłe oczka ścisłe z każdej tutaj strony. Oczywiście robię tylko tyle oczek, ile sobie założyłam na początku, czyli ja miałam 28, dokładnie tutaj do tego momentu. I w taki sposób uzyskamy sobie ładne, równe połączenie. O, zobaczcie, z tej strony, jeżeli sobie zobaczycie na tą stronę, będzie bardzo ładne połączenie, tak naprawdę bardzo mało widoczne. Czyli pobieramy sobie po prostu pętelki z jednej i z drugiej i po kolei zszywamy. I oczywiście tutaj na końcu robię oczko ścisłe i zamykam
szycia. I to samo musimy zrobić z drugiej strony, w zależności od tego, gdzie macie końcówkę włóczki. W taki sam sposób odwracam na tą stronę i z kolei zszywam od prawej do lewej, ponieważ tak jest oczywiście wygodniej. I po zszyciu możemy też zająć się już dekoltem. Zobaczcie, doszłam sobie do ostatniego oczka, czyli to ostatnie oczko z panelu przedniego mam tutaj i ostatnie z panelu tylnego. Przeciągam i robię oczko ścisłe. I tak kończę. Mam w ten sposób połączone ładną część na ramiona. Pamiętajcie, żeby zbytnio nie zaciskać tych oczek ścisłych, bo wtedy zacznie się tutaj marszczyć, więc zszywamy w miarę luźno. No i to samo sobie zrobię z drugiej strony i za chwilkę przejdziemy dalej. I ja już zszyłam sobie tą część na ramionach i tak jak Wam wcześniej wspominałam, zanim zrobimy rękawy, można sobie już wykończyć dekolt. Będzie prościej mierzyć i sprawdzać, jak sweter się układa. I tak, można sobie zacząć w dowolnym miejscu, ale ja sobie przyczepię włóczkę tutaj z tej strony. Tu, gdzie mam ładne łańcuszki, będę zaczepiała o łańcuszki cały ten ściągacz. Natomiast tutaj, gdzie nie mam, czyli ta część, będę starała się wyszukiwać dowolnych pętelek tak, żeby po prostu zaczepić ściągacz. Oczywiście ten ściągacz jest dokładnie taki sam jak tutaj, z tym, że ja postanowiłam, że zrobię sobie taki podwójny ściągacz, żeby po prostu ładnie się przy szyi układał i w tym celu postanowiłam, że nie chcę mieć aż takiego szerokiego, więc myślę, że nabiorę trochę mniej oczek, 15 i wtedy po złożeniu na pół powinien tak wyglądać. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, technika jest dokładnie taka sama, jak pokazywałam Wam na dolnym ściągaczu, natomiast całą tylko sztuką tutaj wykończenia tego dekoltu jest po prostu złapanie dowolnych pętelek w tym miejscu i w tym. I oczywiście zdecydowanie, czy chcecie, żeby ten ściągacz był składany na pół, wywijany, żeby po prostu ładnie się zaokrąglił i ładnie wyglądał. Czyli tak, zaczynamy na przykład w dowolnym miejscu, tutaj gdzie widzę dowolną pętelkę. Tutaj będzie prościej, ponieważ mamy ładne oczko łańcuszka, więc pójdzie szybko, natomiast gorzej będzie z tą drugą częścią, ale też damy sobie radę. Czyli tak, doczepiam sobie łańcuszek, doczepiam sobie oczywiście włóczkę i robię oczko tutaj ścisłe jako pierwsze oczko łańcuszka. I tak jak Wam wspominałam wcześniej, nabiorę sobie tutaj 15 oczek łańcuszka, czyli tu już tak mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jako oczko brzegowe. I tutaj znowu oczywiście zaczynam od drugiego oczka od łańcuszka, znowu w tym samym miejscu robię oczka ścisłe z narzutem. W taki sposób. Czyli musimy przejść przez te wszystkie pętelki aż do samego końca, 15 pętelek. Zrobiłam sobie 15 oczek ścisłych z narzutem. Oczywiście też nie pomijamy tutaj tej pierwszej pętelki jako pierwsze oczko łańcuszka. I teraz tak, oczywiście to, na jaką wysokość zrobicie ściągacz, zależy od Was. Jaką macie tutaj wielką tą przestrzeń, jak bardzo potrzebujecie sobie ją zawęzić, czy lubicie takie dekolty bardziej przy szyi, czy bardziej duże. Jeżeli nie chcecie zbytnio, żeby ten dekolt był zbyt ciasny, możecie zrobić naprawdę malutki ściągacz, nawet na 10 czy 5 oczek bez wywijania. Natomiast jeżeli oczywiście macie dosyć szeroko i chcecie sobie bardziej zawęzić, można tak naprawdę zrobić ten łańcuszek o wiele większy. Musicie po prostu niestety spróbować na początek zrobić taką próbkę przez ileś oczek i zobaczyć, jak się układa, ewentualnie po prostu dopasować sobie wysokość tego ściągacza. Dobrze, słuchajcie, czyli metoda jest dokładnie taka sama. Tutaj miałam pierwsze oczko, więc wyjątkowo się jeszcze raz zbiję, żeby zniwelować tą dziurkę i zrobię sobie 2 oczka ścisłe, tak? Tak jak robiliśmy na początku i odwracamy znowu i dalej pracujemy, wykonując tutaj na tym łańcuszku oczka ścisłe z narzutem, pomijając te 2 pętelki, więc trzeba sobie popatrzeć. Tutaj miałam tą pierwszą. Oczywiście, jeśli macie problem ze znalezieniem tych oczek tutaj początkowych i końcowych, zawsze można je sobie znaczyć znacznikiem, wtedy jest prościej, bądź też po prostu policzyć, żeby było tyle, ile macie. Słuchajcie, tego już nie będę pokazywać, ponieważ to już pokazywałam na robieniu ściągacza, czyli za każdym razem będę robiła 15 oczek ścisłych z narzutem, wracając będę zaczepiała o 2 oczka tutaj
ścisłe, oczywiście wolne. No i jak dojdę do tego momentu, to pokażę Wam, jak mniej więcej sobie tutaj wybieram te pętelki. Ok, zobaczcie, przerobiłam sobie ściągacz na razie na panelu tylnym i zobaczcie, jak on ładnie już tutaj zawęża nam ten dekol, więc nawet jeżeli macie tutaj szeroko, to taki ściągacz Wam naprawdę bardzo fajnie tutaj wszystko zawęzi. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja będę go tutaj na pół składała, dlatego u mnie wygląda w taki sposób. I z chwilą, kiedy skończycie robić tutaj, to oczywiście przechodzimy na tą krawędź, również dookoła i też staramy się mniej więcej wybierać pętelki, które są po prostu takie, może nie oczkami, ale o które możemy się zaczepić. I teraz tak, ja tutaj skończyłam na ostatniej pętelce tutaj, więc jak gdyby ta część jest zajęta, więc staram się po prostu podebrać jakąkolwiek pętelkę, raz, wyszukując w tym tutaj wzorze. I teraz tak, ja staram się zrobić tak, żeby w tym miejscu, gdzie jest tak wysoko, po prostu zaczepić jak gdyby o dwie pętelki, czyli traktować to jako dwa oczka łańcuszka, żeby po prostu nie było zbyt szeroko. Czyli tak, teraz w tym momencie wchodzę na tą część, więc staram się dosłownie wybrać jakąkolwiek, o nawet tutaj są takie fajne pętelki od tej strony, zobaczcie. Ale wtedy nie wiem, czy... A myślę, że może też fajnie wyglądać. Tutaj z tyłu mam takie pętelki. Pewnie też macie, jeśli robiliście tak jak ja. Więc technika jest taka, żeby po prostu wbijać się w jakiekolwiek pętelki, aczkolwiek jak mówię, mam tutaj z tyłu takie ładne pętelki, o które będę się zaczepiała. I nie mam jakiejś stricte reguły trzymania się co ile na wyczucie, tak żeby ładnie sobie zaokrąglić i jednocześnie, żeby nie było tutaj żadnych dziurek. No i tak, po chwili, kiedy już zrobiłam o dwie, znowu wracam, robię tu, znowu wracam i zaczepiam. Nie wiem, czy widać, ale z powrotem wróciłam i znowu właśnie jestem w tym miejscu i jak sobie odwrócicie tutaj z tyłu, to widać takie właśnie wystające fajne pętelki od tej części od lewej strony. Można się zahaczać tutaj, ponieważ obawiam się, że gdybym zaczęła wybierać pętelki stąd, powstałaby taka dosyć spora dziura. Więc cieszę się, że mam tutaj te pętelki. Zobaczcie, jak gdyby po dwie na każdy taki rząd. Oczywiście, jeśli uznacie, że potrzeba gdzieś gęściej, można sobie zaczepić więcej tych pętelek. No i tak, słuchajcie, robimy cały czas tą część. Znowu przechodzimy tutaj. Mniej więcej też staramy się podbierać pętelki. Tu już z powrotem mamy ładne oczka. No i tutaj oczywiście znowu to samo, co z tej strony. No i na samym końcu, jak dojdę do tego momentu, to powiem Wam, jak ładnie połączyć. Ja już zrobiłam sobie całe dekolt dookoła. Tak to mniej więcej właśnie wygląda, czyli tutaj dokładnie w różnych pętelkach się wbijałam i podobnie tutaj. I ten dekolt już fajnie się zagęścił, fajnie już leży przy szyi, nawet taki wysoki, więc nawet nie musiałabym go zawijać, ale myślę, że jednak się zdecyduję, ponieważ wolę, jak mam tutaj taką ładniejszą krawędź. Natomiast na samym końcu tutaj oczywiście staramy się w miarę jak najbliżej tutaj wbić, nawet jeżeli są to 3 oczka ścisłe czy jedno, i dochodzimy do samej góry w taki sposób, żeby właśnie zakończyć tutaj na górze. Natomiast od razu sobie również zszyjemy te dwie krawędzie ze sobą, czyli zobaczcie, to jest moja prawa strona, w ogóle cały dekolt, może zapomniałam powiedzieć, robiliśmy na prawej stronie swetra. Następnie składamy ze sobą te dwie krawędzie tak, żeby prawa była do prawej, w taki sposób, i zszyjemy sobie tutaj tą część właśnie na lewej stronie. Ale zanim zszyjemy, trzeba sobie popatrzeć, jak biegnie tutaj wzór i co schować, a co zostawić. Zobaczcie, z tej strony, gdzie skończyłam na górze, mam taki ładny łańcuszek, ten pogrubiony właśnie, i chcę go zostawić, więc żeby go zostawić, z tej strony będę pobierała tylko tą tylną pętelkę. Natomiast z tej strony mam taki całkowicie początkowy łańcuszek, on jest troszeczkę mniejszy, więc mogę wbijać się w te dwie pętelki tutaj, po to, żeby go schować. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Teraz wbijam się tutaj, wyszukuję sobie pierwszego oczka, tutaj, jeszcze raz, wszystko mi tutaj uciekło, ale jeszcze raz, na chwilę sobie wyciągam szydełko i szukam sobie tutaj pierwszego oczka, które miałam, no mniej więcej może być pierwsze, powinno być pierwsze, ale czasami ciężko się doszukać. Muszę się tu przebić.
Ok, jest. I teraz tą pętelkę, o, z tej strony, tą pętelkę również nakładam na szydełko tutaj. No i coś mi nie chce iść, słuchajcie. I przekładam właśnie przez tą pierwszą pętelkę tutaj. I mam tak naprawdę połączone jak gdyby pierwsze oczka. Następnie znowu tutaj, tak jak powiedziałam Wam, z tej strony bijam się w całe oczko. Natomiast tu są takie trochę mniejsze pętelki, bo to były pętelki od łańcuszka. A z tej strony chcę zostawić tutaj ten pogrubiony łańcuszek, więc za tym łańcuszkiem szukam takiej tylnej pętelki. I oczywiście wyszukuję kolejnej, czyli już drugiej. Przeciągam i przerabiam oczkiem ścisłym. Tutaj całą pętelkę, a tutaj tylko tylną pętelkę. Być może tego tutaj dokładnie nie widać, co ja robię, ale sami zauważycie, że jeżeli wybierzecie dobre pętelki, to jak gdyby stworzycie taką kontynuację wzoru na ściągaczu. Tutaj cała, tutaj tylko tylna i przerabiam. Zobaczcie, w taki sposób, że właśnie zostaną nam tutaj zostanie nam ten główny wzór. Oczywiście nie jest to konieczne, można sobie dowolnie tutaj zszyć. Ja natomiast wybieram taką technikę. Ok, dojdę do samego końca i po złączeniu oczywiście odcinam sobie włóczkę, ale jeśli planujecie sobie złożyć na pół ten ściągacz, to radzam odciąć trochę dłuższy kawałek, żeby użyć do zszycia. A tutaj zaciskam. No i właśnie pokażę Wam teraz, jak to wygląda z tej strony. Wyszło mniej więcej coś takiego. Oczywiście po wypraniu będzie się to lepiej układało na 100%. I teraz można zmierzyć, ewentualnie zobaczyć, czy jednak zawijać, czy nie zawijać na pół. Jeśli chodzi o zawinięcie na pół, to zobaczcie, tą włóczką, którą tutaj mamy, można sobie delikatnie w miejscach, gdzie mamy łączenie tutaj, po prostu przeszyć igłą bądź szydełkiem, oczkami ścisłymi dookoła. To już jak to woli. Myślę, że już tego nie będę pokazywać, bo sama prawdopodobnie będę to robiła bardzo tak spontanicznie, więc to oczywiście można, ale nie trzeba zrobić w zależności od tego, jak Wam się podoba. Żeby Wam się też zbytnio nie pomarszczyła, trzeba patrzeć, czy łączą się ze sobą tutaj te łańcuszki, ale one są na przemian, czyli jak gdyby ten łańcuszek z kolei idzie do środka pomiędzy tymi. I wtedy mamy pewność, że zszywamy w taki sposób, że nie zakłócimy, nie będzie się nam jak gdyby po prostu zawijał, zakręcał ten dekolt. Dobrze, słuchajcie, to byłby prawie ostatni etap, ponieważ musimy się teraz jeszcze skupić na rękawach. Słuchajcie, jestem jednak w trakcie przeszywania tego ściągacza i stwierdziłam, że jeszcze Wam pokażę, żeby nie było pytań. Jak będzie za późno, to niestety już nie będę dała rady tego zrobić. Zobaczcie, że ja tak naprawdę zszywam sobie bardzo delikatnie igłą i staram się patrzeć właśnie na ten ściek, że akurat ten łańcuszek ma być pomiędzy tymi łańcuszkami. I wtedy mam pewność, że jak je tak nawet naciągnę i przyłożę, to nie... to ładnie będzie szedł ten ściągacz. I zobaczcie, po prostu taka moja jest technika, że ja sobie tylko po prostu delikatnie tutaj ściągam i patrzę, gdzie jest ten ostatni rząd tutaj z tej strony i wręcz nawet bijam się tutaj w całe to oczko i w taki sposób sobie idę po kolei zszywać i patrzę po prostu mniej więcej tak, żeby te łańcuszki były pomiędzy, a tutaj jest jeszcze taki ściek bez łańcuszka i też również go tutaj zahaczam delikatnie. Myślę, że to warto sobie zrobić, fajnie to wygląda, a przy szyi wtedy też będzie lepiej się układał taki ściągacz. Dobra, mam nadzieję, że pokaz szycia igłą zaliczony. Nie jest to moja specjalność, ale tak mniej więcej to będzie wyglądało. Myślę, że to tutaj nic nie widać i warto sobie tak obramić. Dobra, no to kończę ten ściągacz. Ok, mamy gotowy panel tylny, przedni, mamy zrobiony dekolt. W zasadzie najważniejsza rzecz i chyba taka najtrudniejsza, to przyszedł czas na zrobienie sobie rękawów. Oczywiście rękawy również robimy sobie od dołu, czyli tak jak tutaj widzicie, ja zaczęłam sobie robić rękaw. Również trzeba sobie przeliczyć, ile potrzebujecie centymetrów na ten rękaw. Ja robię tak około 20 centymetrów, jeśli chodzi o
w pozycji złączonej, natomiast na szerokość całościową około 40 cm. I na panele nabierałam 110 oczek, a na rękawy 94. Oczywiście są to rękawy luźne, jeżeli potrzebujecie sobie zrobić szersze, trzeba nabrać więcej oczek. Warto już na podstawie tego, co macie tutaj zrobionego swetra, przyłożyć centymetr i sprawdzić, ile oczek zajmuje Wam, ile centymetrów. No i rękaw oczywiście również robimy od dołu, z tym, że tak jak wcześniej Wam pokazywałam, ja zrobiłam sobie tylko 2 takie potrójne paseczki, natomiast całą długość już później będę robiła białą włóczką. W międzyczasie, gdy skończyłam robić jakiś motek, wróciłam się i zrobiłam sobie ten ściągacz, o którym Wam mówiłam, po to, żeby właśnie dokładnie dopasować sobie długość tego rękawa. Mam teraz mnóstwo różnych tutaj końcówek włóczek, wszystko mi się tutaj niestety plącze, natomiast mam nadzieję, że widać to, że gdy macie już zrobioną tą część, to możecie teraz założyć na siebie ten sweterek, półsweterek bez rękawów i cały czas sprawdzać na bieżąco, czy macie już odpowiednią długość rękawa. Dlatego polecam sobie w międzyczasie dorobić ten ściągacz i dopiero później, kiedy już macie pewność, że ściągacz jest gotowy, cały czas na bieżąco sobie sprawdzać długość tego rękawa, ponieważ taki rękaw będziemy wszywać właśnie w taki sposób, tak jak tutaj widzicie. Warto sobie na przykład, zanim jeszcze zszyjecie, zaczepić jakimiś klamerkami, założyć na siebie ten sweterek i dokładnie sprawdzić, czy taka długość Wam odpowiada. Ja robię, tak jak widzicie, sweterek w paski. Oczywiście taki sweterek może też być jednolity, ale dzięki temu, że mam paski, mogę sobie równo wyznaczyć, jak wszyć ten rękaw. Po prostu widzę, że tu się zaczyna pierwszy pasek z tej strony, jak i również tutaj z tej strony, więc staram się to w miarę równo rozplanować, żeby oczywiście łatwo wszyć ten rękaw. Rękaw wszywam na lewej stronie, będę stosowała taką samą technikę jak tutaj, czyli oczkami ścisłymi, z tym, że oczka łańcuszka ma tylko ładny rękaw, natomiast z tej strony nie mam ładnych oczek, ale będę starała się po prostu podbierać dowolne pętelki, starając się zbytnio nie zaciągać, tak żeby się nie zmarszczył, tak jak leży po prostu równo, płasko, pobierać pętelki i oczkami ścisłymi sobie również to zszyć. Ja oczywiście tego już nie będę pokazywać, ponieważ już jest wiele takich swetrów na moim kanale i nie chciałabym zbytnio przedłużać tego filmu. Natomiast za chwilkę Wam pokażę, jak już wygląda mój zszyty rękaw, jak zrobię oczywiście. Natomiast po zszyciu tego rękawa oczywiście zajmiemy się wtedy za zszywanie całkowite już swetra. Gdy macie już właśnie wszyty ten rękawek, teraz wystarczy sobie go również położyć na lewej stronie i zacząć w zależności od tego, czy zszywacie ze sobą ściągacz, czy nie, zacząć tutaj równo układać i zszywać sobie tutaj tą część najpierw i później przejść na rękaw. Będę to również robiła tymi samymi oczkami ścisłymi. Tu, gdzie mam na przykład czarny pasek, czasami mam pozostałość włóczki, którą zaczepiałam. Można naprzemiennie zszywać, na przykład używać tej czarnej włóczki, żeby sobie zszyć czarne paski, później z powrotem przejść do białej. Oczywiście nie jest to konieczne, można zszywać całkowicie białą włóczką lub tą Waszą dominującą. Sam proces zszywania jest wielokrotnie pokazywany na moim kanale, nie chcę tutaj już wchodzić w szczegóły, natomiast tak jak widzicie, nie jest to trudne. Najpierw szywamy sobie właśnie równorękaw, a później zszywamy sobie boki i w zasadzie sweterek będzie gotowy. Oczywiście trzeba schować wszystkie wystające nitki, włóczki, pochować i ja oczywiście też polecam wybrać sobie ten sweter, żeby on się po prostu ułożył, bo ma prawo, bo oczywiście każda wełna musi się ułożyć i trzeba ją zblokować. Dobrze, mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na ten sweterek. Ja już nie będę więcej pokazywała, co zrobiłam przy nim, ponieważ to już jest takie mozolne wszywanie i robienie. Technika ta sama, ten sam rękaw, tak jak wcześniej wspominałam. Zmieniam tylko ściągacz, że po prostu zaczepiam sobie częściej, czyli raz o 2 oczka łańcuszka, a raz o 3 oczka łańcuszka. I to jest tylko taka jedna moja różnica. I w zasadzie wszystko, co mogłam, to już pokazałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł na ten sweterek. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się udało zrobić, czy też może planujecie zrobić taki sweter. Także serdecznie dziękuję. No i oczywiście na prezentację swetra to już widzicie, ale ja zapraszam na początkowy film. Także do zobaczenia. Pa, pa!